Dzień dobry, ziomeczki i ziomale, witam serdecznie. Czas rozpocząć dzień następny wędrówki do Santiago de Compostela. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, dzisiaj wybieramy się właśnie z powrotem do zamku Waldburg, aby zwiedzić go w środku. Zapraszam serdecznie na odcinek. Zostawiamy bagaże w szafkach tutaj. Rzuca się jednego Jurka, przeklucza i siedzi. I idziemy filmować i dzisiaj z powrotem kolejny raz weszliśmy na moją legitymację prasową. Przechodzimy przez dziedziniec w stronę, gdzie odbywa się już zwiedzanie. Pani do nas machała i mówi, to tutaj mamy iść, bo zaczyna się zwiedzanie o godzinie 10:40. A to jest właśnie ziomeczek, który postawił ten zamek tutaj. Pan Skoczek tak zwany. A tutaj jest jakiś rycerz z boku. Babka nie opowiedziała nic. O nim ogólnie powiedziała, że nie mogę filmować, mogę tylko fotki robić. Przecież nie filmuję. Tak wyglądał początkowo właśnie zamek w roku 1156. Tak wyglądał już później. A tutaj już były takie fazy późniejsze i mamy rok 1842. Jeden z pokoi był ogrzewany takim oto właśnie kominkiem. Patrzcie, jaki dywan z 1440 roku. Piękny. Dobrze utrzymany. Ktoś go dobrze musiał podkurzać. I tu mamy jeszcze jeden dywan, taki typowy już dla Niemców. Mówię cicho, żeby nie wiedziała, że nagrywam. Znajdujemy się w tak zwanej komnacie dam, komnacie kobiet. Zrobiona była między 1902 a 1906 rokiem. Wszystko jest ręcznie wykładane. Jest to taka mozaika, no ktoś się narobił przy tym. Piękne. Idziemy do następnej komnaty. Kaplica zamkowa razem z organami, a tutaj mamy malowidło i ta kaplica powstała w 1270 roku. Bardzo to ładne wszystko. Idziemy dalej do następnej komnaty. Jaki klimatyczny korytarz w ogóle. Te wszystkie malowidła na ścianach i bardzo dużo drewna. Znajdujemy się w sali tak zwanej śpiewaczej. I tutaj, proszę Państwa, odbywały się grube niemieckie imprezy. Tak się tutaj bawili od samego początku. Spraszali tutaj najlepsze zespoły, można powiedzieć, i śpiewali, tańczyli, pili. Ogólnie impreza, ale to jest coś, czego jeszcze nie widziałem. Takiego obrazu w sumie na ścianie. I kolejny pokój pełen fresków. I to jakich? A tutaj to ma być pies? To jest jakiś lis na łańcuchu. A to też mi się podoba. Przez takie góry właśnie szliśmy. No i takie typowe meble. Że im się to malować chciał, to musicie zobaczyć. Sala koncertowa, którą zachwycił się sam Bach nawet i ponoć skopiowali tą salę do zamku Schweinstein. Wszyscy się śmiali z tego, bo tu jest oryginał. Nie ma nic lepszego niż oryginał, wiadomo, nie? No ale sala koncertowa całkiem spoko, naprawdę. No ja się nie dziwię. Ponoć jeszcze tutaj tylko powiem, że tutaj były w sumie okna w tym miejscu i z każdej strony wpadało słońce. Było to idealnie zaplanowane, żeby tu było bardzo jaśniutko, ale w którymś momencie je tam zamurowali. Idziemy dalej. Jedna z komnat mieszkalnych. Zaglądamy do środka. 1000 euro za noc. Biblia Lutera z 1541 roku. Jaka piękna szafa w ogóle. Kochanie, na ciuchy by była dobra dla Ciebie, wiesz? No nie wiem. Wszystko byś tam zmieściła. A tutaj, proszę Państwa, mamy pokój kierowców osiołków. A mówię o tym, ponieważ robotą takiego kierowcy osiołka było dostarczanie produktów z miasta
do zamku. Kochani, chciałem Wam przedstawić tutaj lokalnego przewodnika zamku Wartburg, pana Wojciecha, który opowie nam kilka ciekawych rzeczy na temat tutaj tego zamku i nie tylko. Witam Państwa serdecznie na zamku w Wartburgu. Jesteśmy tutaj, by zamienić kilka słów i powiedzieć Państwu o tym, jak wspaniały ten zamek jest i jak bardzo ważny jest, jeżeli chodzi o historię Niemców, historię europejską ogólnie. Także nawet są pewne aspekty, które wiązały się głębiej z historią Polski. Ale powiemy może o paru prostych rzeczach, o paru takich rodzynkach, które dla Państwa będą interesujące. Czyli przede wszystkim może rozpoczniemy od tego, że ten zamek powstaje w roku 1067 jako drewniana konstrukcja i później ten zamek, który Państwo będziecie widzieli w filmie tutaj przyjaciół, którzy to pokażą, to jest ten zamek zbudowany z piaskowca pomiędzy 1150 mniej więcej a 1170. Zamek na Wartburgu jest bardzo ważny, tak jak powiedziałem, jest parę aspektów. Przede wszystkim to, że zamek ten jest bardzo ważny dla kultury, dla literatury, dla poezji europejskiej. Musimy pamiętać, że jeżeli chodzi o koniec XII wieku, początek XIII wieku, jest to czas, kiedy jest tworzona w tamtym czasie współczesna, ale kiedy jest tworzona ta literatura w języku angielskim, języku niemieckim, języku francuskim, ta dworska literatura, gdzie mówi się o miłości, gdzie rycerze starają się zdobyć serca księżniczek i to jest tworzone także na zamku w Wartburgu. Drugi aspekt, gdzie zamek w Wartburgu będzie bardzo ważny, jest to zamek, gdzie mieszka przez wiele lat jedna z najważniejszych kobiet w średniowieczu. Była to święta Elżbieta Węgierska. Ona mieszka tutaj przez wiele lat i to, co czyni z nią szczególnie interesującą kobietę, jest to, że pomaga biednym i szczególnie opiekuje się chorymi. Nawet u podnóża zamku tutaj na Wartburgu tworzy mały szpital i wraz z swoim mężem, z Ludwikiem IV fundują kilka szpitali w tej prowincji Turyngii, w księstwie, w którym rządzą. Umiera bardzo młodo, 24 lata, umiera w Marburgu, jest to inne miasto, ale to już jest trochę inna historia. Po 4 latach po jej śmierci zostaje świętą. Była tak poważana, była tak kochana, była tak respektowana, że staje się świętą i Kościół katolicki ustanawia ją świętą. Trzeci aspekt, który jest bardzo ważny, jeżeli mówimy o tym zamku, jest to miejsce, na którym ukrywa się Marcin Luther. Marcin Luther, jak wiemy, był prześladowany i przez papieża Leona X w tamtym czasie i także przez cesarza. Mówimy tutaj o cesarzu Imperium Niemieckiego. Był to Karol V. Marcin Luther będzie ukrywał się tutaj przez 10 miesięcy. Będzie się tutaj ukrywał, ponieważ oczywiście jego życia zagrażała śmierć, byłby spalony na stosie. Ale kiedy tutaj jest przez te 10 miesięcy, wiemy, że jest oczywiście intelektualistą, wiemy, że jest teologiem, nie będzie siedział i może publikował nowych zdjęć na Instagramie, jest kimś, kto będzie tworzył. Jeżeli nie będzie mógł nauczać, jeżeli nie będzie mógł pisać, to będzie pisał tutaj na Wartburgu i to, co robi, pisze 14 różnych pozycji teologicznych i także jego najważniejszym dziełem było przetłumaczenie Nowego Testamentu z języka greckiego na język niemiecki. Jest to horrendalnie ważne dla Niemców, ponieważ w tym momencie to są narodziny współczesnego języka niemieckiego. Pamiętajcie, że w tamtym czasie, jeżeli chodzi o Niemcy, był to czas, kiedy było wiele języków, wiele gwar w różnych regionach tego kraju i poprzez to, że ta księga jest księgą zabronioną, ludzie chcą ją czytać, jest wielki głód duchowy, oczywiście tutaj wśród Niemców, w całej Europie oczywiście, i ludzie chcą czytać ten Nowy Testament, który tworzy Marcin Luther i w ciągu 1 do 2 pokoleń ten język
tego Nowego Testamentu staje się tym językiem niemieckim, który przetrwa do czasu współczesnego. To jest ten język, który Państwo możecie słyszeć, kiedy odwiedzacie Niemcy dzisiejszego dnia. Następnym czwartym aspektem, z którego Wartburg będzie znany i przejdzie do historii, jest to, że mamy tutaj pierwsze zebranie, takie rally demokratyczne na ziemiach niemieckich. W roku 1817 pojawi się tu mniej więcej 500 studentów z różnych uniwersytetów z całej Rzeszy Niemieckiej i chcą zmian, chcą zjednoczyć Niemcy jako kraj. Pamiętajcie, że to jest jeszcze w tamtym czasie wiele wolnych miast i księstw tutaj na terenie Niemiec i także chcą zmian demokratycznych. Tak jak robią to Amerykanie poprzez rewolucję amerykańską i stworzenie konstytucji, przepisów do konstytucji, gdzie mamy gwarantowanych wiele praw. Także mamy oczywiście w tamtym czasie rewolucję francuską, nie możemy o tym zapomnieć. Ci młodzi ludzie, młodzi studenci niemieccy chcą takich samych zmian, które nastąpiły w Ameryce, które nastąpiły we Francji. Chcą tego samego w Niemczech. To były mniej więcej te 4 punkty, które chciałem podkreślić. Kiedy Państwo, zapraszam oczywiście wszystkich serdecznie, pojawicie się na Wartburgu, jestem do Państwa dyspozycji i my wszyscy tutaj na Wartburgu i będziemy mogli Wam powiedzieć coś więcej, bo także jest parę historii, które bezpośrednio wiązałyby się z historią Polski. Kłaniam się i życzę miłego dnia. A teraz zapraszam do środka. Tak jak wczoraj obiecałem, pokazuję Wam pokój, w którym przebywał Marcin Luther. Zobaczcie, miał taki piec, szafkę i tutaj na wprost to jest prawdopodobnie ta ściana, czy ja się jeszcze tutaj dopytam pana Wojciecha, czy to jest ta ściana, w którą rzucił kałamarzem, jak denerwował go szatan w którymś momencie. To jest tylko legenda, okay? To było wymyślone po jego śmierci, parę dekad po jego śmierci. Okay? Także to jest legenda, jak słyszycie, i turyści podchodzili zbyt blisko tej ściany, którą drapali, zabierali tynk ze sobą, dlatego mamy tutaj zrobioną barykadę. Ale biurko naprawdę miał bardzo fajne. Sam bym sobie takie biurko sprawił do pracy, do składania filmów. Chciałem Wam pokazać jeszcze taką bibliotekę. Mamy tutaj Biblię między XVII a XIX wiekiem i co ciekawe, jedna z tych tutaj Biblii waży około 10 kg, nie? I w tą stronę jest regał z różnymi książkami i broszurami, między innymi właśnie książki Marcina w tym są. Napisał ich 14 tutaj na zamku Wartburg, a tutaj pokazuję Wam ziomka, który ukrywał właśnie w tym zamku Marcina. Chciałem bardzo serdecznie podziękować panu Wojciechowi za przedstawienie tych kilku ciekawostek na temat właśnie zamku tutaj Wartburg i historii. Bardzo fajny człowiek, który ma bardzo ogromny zakres wiedzy historycznej. Jeżeli chcielibyście skontaktować się z panem Wojciechem, to zostawimy namiar oczywiście pod tym filmem i spokojnie możecie sobie dokonać takiej rezerwacji dużo wcześniej, jak przyjedziecie sobie do tego zamku, żeby tutaj pozwiedzać i będziecie mieli przewodnika w języku polskim. Chcielibyśmy pozwiedzać Eisenach troszkę więcej, ale czas nas nagli. Chcielibyśmy iść dalej w trasę i myślę, że kiedyś wrócimy pozwiedzać całe miasto Eisenach, bo jest tutaj bardzo dużo rzeczy do roboty. Dzień dobry, dzień dobry. Pan jakiś tu w tle biega i się tutaj reklamuje, krzycząc dzień dobry. Pewnie parę słów poznał w języku polskim, z czego jesteśmy bardzo, ale to bardzo dumni. Niewiele Niemców mówi w języku naszym tutaj polskim. Tutaj pan Wojciech chciał jeszcze jedną rzecz napomnieć, że fajnie, że robimy taki program, bo ma tutaj parę rzeczy ciekawych do powiedzenia na temat historii, która łączy się też z historią Polski. No chciałby tutaj więcej mówić, ale nie mamy na to wszystko czasu i kiedyś może nagramy coś jeszcze razem wspólnie, jak będziemy tu w okolicy. I zapraszam jeszcze raz, przyjeżdżajcie do zamku Wartburg i kontaktujcie się z panem Wojciechem na zwiedzanie tego pięknego zamku z dziedzictwa UNESCO. Na miejscu funkcjonuje jeszcze hotel, ale co trzeba powiedzieć, to trzeba powiedzieć to, że teraz obecnie jest zamknięty. Będzie przeprowadzana renowacja tego całego obiektu i można sobie tutaj zostać na nocleg. Średnia cena noclegowa to jest około 200 euro za noc, ale za to z jakim widokiem. Bardzo przepraszam, ale mam takie pytanie. Ile za wynajem takiej chałupy na lato, na tydzień? W euro możesz cenę podać, albo w złotówkach, jak to woli. I drugie pytanie, czy można zapłacić kartą? Można? No dobra, to można, dzięki.
Kochani, tym razem ja przegapiłem. Natalia znalazła hajs 1 cent na ulicy. I na szczęście. I na szczęście. Trafiliśmy do wioski, nazywa się Oberellen. Wygląda tu bardzo ładnie i w sumie idziemy się zapytać, czy możemy tu przenocować na tej trawce, bo tu rzeczka płynie i by było fajnie taki szum wody mieć, jakby się zasypiało. To słuchajcie, misja zakończona sukcesem. Zapytaliśmy się pana, czy możemy tu na trawce przenocować w tak pięknych warunkach. I tutaj pod tą właśnie wiśnią za mną będziemy się za chwilę rozkładać. A tutaj, zaraz wam pokażę, płynie strumyk. W sumie przejdę się i pokażę wam na bieżąco. Strumyk, rzeczka płynie. No i pan do tego ma też dwa takie bardzo duże rottweilery, takie psiska, które będą nas tutaj strzegły, jak będzie trzeba, nie? O. I zobaczcie, jest rzeczka, jest szum wody, jest, wszystko się zgadza, trzeba odhaczyć. Idziemy rozbijać namiot i zaraz wam pokażę, jak nasza baza na dzisiaj będzie wyglądać. I jeszcze pan do nas mówi, słuchajcie, jak chcecie, to się możecie nawet tutaj wykąpać. Namiot po złożeniu wygląda właśnie tak. Tak się prezentuje z boku i z tyłu. No i tak jak człowiek jest wprawiony, to maksymalnie 10 minut zajmuje rozłożenie namiotu. I jeszcze rzucimy tylko okiem do środka. Zapraszamy do środka. Okej, proszę bardzo. Na razie tylko jest bałagan. Jaki bałagan, to nie jest dom, żeby... O, i tak wygląda w środku. Te materace, one się wyprostują, jak się na nich położymy i będzie elegancko. To jest nasz dom na tą noc. Słońce chyli się ku zachodowi. My się właśnie ogarniamy. Natalia poszła się wykąpać. Namiot zielony stoi wśród zieleni pod wiśnią. Ja się zabieram do pracy. Na laptopie troszkę teraz w sumie popracuję. I widzimy się za chwilę. Dzień następny będzie dalsza część odcinka, na którą serdecznie zapraszam. Dzień dobry, moi drodzy, witam serdecznie. Dzień 5 czerwiec, środa. Wyruszamy dalej. Złożyliśmy właśnie przed chwilą namiot i kierujemy się na śniadanie. Na śniadanie kierujemy się na stację benzynową, zobaczyć, czy mają coś ciekawego. Nie jest ona na szlaku, ale jest całkiem niedaleko i jest jedyną opcją, żeby coś wszamać i żeby skorzystać jeszcze z toalety. I teraz wrażenia z namiotu. W ogóle, słuchajcie, padało. Nad ranem delikatnie kropiło, teraz też coś popadało. Także namiot jest trochę mokry, no ale nic, to jeżeli przyjdzie pogoda, to gdzieś go rozłożymy, a na pewno będzie pogoda, popatrzyliśmy teraz na prognozę i okazuje się, że będzie fajnie przez około następny tydzień, także wysuszymy dziada. No i jak się spało na materacach tych zakupionych, co mieliśmy właśnie z Decathlona, jak z komfortem i jak z przestrzenią? Chcesz coś powiedzieć na ten temat? Nie. Nie? Dobra, to ja powiem. Przestrzeni w tym Nature Hike Cloud Up 2 no było troszeczkę mało tak na dwie osoby, ale zmieściliśmy się do środka i jeszcze wciągnęliśmy plecaki, żeby nie zamokły. I do tego materace. Materace no całkiem spoko. Bardzo szybko się je pompuje, bardzo szybko się wypuszcza z nich powietrze, się składa. Cały namiot rozkłada się w miarę szybko i składa też się szybko. No to było takie pierwsze doświadczenie z namiotem podczas tej wyprawy. No ale przespaliśmy noc, jesteśmy do życia. Także spełnił swoje zadanie, a co to jest właśnie najważniejsze. Przyszliśmy do takiej wioskowej śniadaniowni. Miejsce nazywa się Violas Imbis. Stacja, o której mówiłem, jest dosłownie po drugiej stronie. Ale, proszę Państwa, w takiej śniadaniowni wioskowej mają bratwurst, czyli coś, co ja bardzo chciałem właśnie spróbować, będąc tutaj w Turyngii. I pani mówi, musisz bratwurścika spróbować, bo to jest Turyngia i musisz taką kiełbę opierdzielić. To dlatego zamówiłem coś takiego i za chwilę, jak wjedzie zamówienie, to wam pokażę. Aha, jeszcze coś a propos cen. Ile tutaj coś kosztuje? Na przykład bratwurst macie gdzieś tutaj i kosztuje 3,50. Kiełbasa smażona z chlebem. Dajmy jajecznica. Jajecznica z boczkiem i bułką kosztuje 5,90.
No ceny są naprawdę spoko. Kawa kosztuje, zobaczcie, mała kawa kosztuje 90 centów. To taniocha. A tak prezentuje się knajpa właśnie w środku. Wioskowa, śniadaniownia lokalna w miejscu Oberlen. I wjechała kiełbasa smażona turyńska, do tego ziemniaki z cebulą i trochę kapusty. Naprawdę wygląda to jak prawdziwe śniadanie Polishman Travel. To próbujemy. Kiełbasa, musztarda i trochę kapusty kiszonej. Do tego przegryziemy ziemniaki. Ale dobra, bo to jest ta kiełbasa, którą chciałem, którą się spodziewałem. Jest kiełbasa biała, pychotka. Właśnie takie wioskowe śniadaniownie są zajebiste. Okazuje się, że nie tylko ja coś gubię, ale i Natalia coś gubi. Coś ty zgubiła. Samo się zgubiło. Co się zgubiło? Mój bidon do napoi i witamin. Bidon się zgubił. Faktycznie, bo tak, powiem wam, szliśmy sobie, nie? I Natalia pyta, czy ma te, jak to się, japonki. Tak, czy ma japonki. Ja tak patrzę, ma. Ale ta kieszeń jest jakoś pusta. I pytam się, co z bidonem? Gdzie jest bidon? Z drugiej strony tam zaglądam, a go nie ma w ogóle. Jest tylko woda. Czyli bidon poszedł w niepamięć i trzeba zakupić następny. Bo jak będziemy witaminy brać, jak będziemy się mineralizować i wszystko, no No właśnie. jak najszybciej to trzeba zakupić. Standardowo, jak to bywa w Niemczech, na przystanku autobusowym jest czytelnia. Można sobie wziąć coś, poczytać, jak pada deszcz, jak się czeka na autobus i siebie doedukować. A jest dosyć spory wybór. Co to jest? Computer Lexicon. Nie ma nic po polsku? Chyba nie. Kiedyś zostawiłbym książkę, musiałbym wziąć następnym razem, jak będę robił coś takiego czy coś, to wziąć polską książkę i zostawić. I jakby polski pielgrzym szedł i zobaczy ją gdzieś tam centralnie na środku, zobaczy, kurde, biorę się za nią. Robimy przerwę, jest tu książka, w którą można się wpisać i przy okazji jakiś strudzony pielgrzym zostawił tu buty, bo już są kapcie trochę pozdzierane. No zdarza się. Kolejny raz przyodziane płaszcze, bo zrobiło się trochę deszczowo, no ale już do Waha nie zostało wiele, bo zostało jakieś 8 km, nawet może niecałe, także lecimy dalej. Do Waha, do dzisiejszego schroniska, do miejsca noclegowego zostało 2,7 km. Patrzcie, jakie buty, to jeden z pierwszych pielgrzymów chyba z 1000 lat temu tędy szedł i zostawił swoje trzewiki na tej posesji. A co jest w środku właśnie? Tam jest info. Za wiele nie ma. Nie ma żadnego info? Takie jest info, że nic nie ma. Informuję cię o tym. Masz info najświeższe. Patrzcie, jak pięknie sobie ktoś starą chałupę wyremontował. I to w jakim stylu. Tam na górze widnieje data, że został zbudowany ten dom w 1739 roku. Wchodzimy już właśnie do miasta Waha. Powoli wchodzimy i widać od razu, że miasteczko jest położone u podnóża góry. Jestem ciekawy, jakby to wyglądało z drona, jeśli pogoda dzisiaj pozwoli i jeśli naładuję baterie, bo są kompletnie wyczerpane, to nakręcimy coś z powietrza. Wejście do samego miasteczka wiedzie przez taki oto most. Bardzo fajnie, a jeszcze lepiej z powietrza by to wyglądało. Marzy mi się, żeby to nakręcić, ale spoglądając na chmury, szczerze nie wiem, czy to by było dzisiaj, a jeżeli nie dzisiaj, no to nakręcę to jutro rano, jak będziemy opuszczać Waha. Zapraszamy do dzisiejszej naszej chałupy, gdzie mieszkamy. Kuchnia na wejściu. Zaraz będę gotował jakiś obiad i cofamy się troszkę. Pokażemy też łazienkę, tym razem jest i wanna. Także super. I przechodzimy do salonu. Tutaj w tym pokoju jeszcze jakaś laska się zatrzymała. Jakaś młoda sztuka, z tego co pani mówiła. I jest oto salon. I dzisiaj w tym pokoju właśnie nocujemy. Fajnie, że jest ten stolik, że będę mógł sobie tutaj popracować. I jest jeszcze jeden pokój, gdzie zatrzymuje się tutaj ten
pan Winnie. Warto również napomnieć, że pani, która nas tutaj powitała, dała nam takie certyfikaty, które właśnie obrazują, że przeszliśmy ten dystans właśnie z Görlitz do Wacha. A jak to się odbywa? A tak, że pani patrzy na pieczątki, jakie są po drodze na daty i później mówi: aha, byli, przeszli. Tak jak mówiłem, tak zrobiłem. Szybko ugotowałem jakiś obiad i co wlatuje? Wlatuje, proszę Państwa, taka oto wegetariańska potrawa, chińszczyzna, warzywa z ryżem, z sosem i jakaś dekoracja do tego i świeczka. Także życzymy wszystkim smacznego, również jeśli jecie obiad, kolację, śniadanie, cokolwiek, niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie się znajdujecie. Smacznego! Ziomeczki, słuchajcie, byłem z dronem na dworze, ale się rozpadało. No i nie zrobiłem takich ujęć, jakie bym chciał. W sumie tylko 2 zrobiłem. Lepsze nie będą, ale jutro ma być znacznie lepsza pogoda i wracam jutro i nagrywam coś rano. Także bardzo chcę Wam pokazać to miejsce, w którym tu jesteśmy, Wacha, i mam nadzieję, że uda się to sfilmować. A druga rzecz to jest taka, że skończył nam się szlak, którym idziemy na chwilę obecną. Jest taki przewodnik, który opisuje tą trasę właśnie z Görlitz do Wacha. No i tutaj jest koniec tego Ökumenische Pilgerweg. I teraz idziemy czysto w nieznane. W każdym razie kierujemy się do miejscowości Fulda, a następnie do miejscowości Frankfurt nad Menem. Będzie się działo, będzie ciekawie. Mam tylko mapę GPS, która nas może poprowadzić na sznurku, ale nie mam żadnych adresów, jeżeli chodzi o jakiekolwiek noclegi praktycznie, i jesteśmy zrobieni na szaro na chwilę obecną, ale ja to zaraz wymyślę, odpalam laptopa i działamy w ten sposób, że jeżeli nawet nie będzie noclegu, to nocujemy w namiocie. W każdym razie poradzimy sobie i będzie git. Zapraszam serdecznie na następne odcinki i również oglądajcie te stare odcinki, co bardzo pomoże w rozwoju mojego kanału Polishman Travel. Dziękuję, to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, powodzenia i ciao!